Uszanowanko! Dzisiaj zrobimy szybką regenerację takich małych nożyczek. Dostałem właśnie zadanie, żeby takie zrobić. Jedno jest, brakuje im śrubeczki i wymagają troszeczkę czyszczenia, bo zobaczycie, od wewnętrznej strony są dość mocno zasyfione. Nie będzie to jakiś spektakularny filmik, jak zregenerować najbardziej skatowane nożyczki, tylko zobaczycie, co można wykorzystać i na co ja przynajmniej zwracam uwagę przy regeneracji takich nożyczek. Jest jedna strona, a to jest druga. Będziemy musieli dobrać śrubeczkę, wyczyścić, lekko naostrzyć i w sumie będzie tyle. Dobra, pierwsze co, to zobaczymy takie małe zbliżenie. No, widać tutaj dość duże zasyfienie tych nożyczek. To jedna strona, to druga strona. Tu mamy punce. Nie znam się na puncach nożyczek, także nie powiem wam, z czego to jest. Niemniej jak ktoś ogarnia, co to jest za punca, to może napisać w komentarzu, co to takiego ciekawego jest. Dobra, zabieramy się za... Najpierw troszeczkę mechanicznie to przeczyścimy. Zdrapiemy tego większego syfu. A teraz klasyczne. Dobra, mamy wstępnie oczyszczone. Mamy tutaj tę śrubeczkę, taką znalazłem, dopasowałem, ale od razu wam mówię, nie dość, że jest za długa, to jeszcze ta główka tutaj nie pasuje. W bardzo prosty sposób z takiej oto śrubeczki przy wykorzystaniu wkrętareczki ręcznej zrobiłem taką, która już w miarę pasuje do... Robimy cyk. I od razu mówię, to nie są jakieś nożyczki, które są, że tak powiem, dla klienta. To są po prostu domowe nożyczki, które trzeba zregenerować. No i zobaczcie, i teraz ten łepek się w miarę chowa. Zobaczymy jedną i drugą, bo tak naprawdę zrobiłem dwie. Ta wydaje mi się trochę ładniej chować. Dobra, weźmiemy tą. Sprawdzimy. Sprawdzimy spasowanie. Jeżeli coś, no, to spoko. Teraz zobaczmy. Mamy tutaj ogarnić za dużo, nic nie musimy. Przelecimy tylko papierkiem ściernym tak zgrubnie, żeby tutaj to jakoś wyglądało. Obetniemy i wrzucimy sobie na polereczkę. Zrobimy tak, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej. Pierwszym tak delikatnie zgrubnie ściągnę papierem 120, ale żeby na pewno zachować jakąś płaszczyznę, ja sobie biorę spręcik, łapię w ten sposób. Tak naprawdę więcej nie trzeba.
jest oczyszczona, gładsza powierzchnia. Bierzemy się za drugą. Dwie strony ładnie się schodzą. Teraz ja sobie tutaj tylko i od razu mówię, nie trę tutaj jakoś tam zdumiewająco mocno, po prostu delikatnie przejeżdżam papierkiem, dostosowując się do kąta, który mniej więcej tutaj już jest. Teraz ja wezmę tą 400. Podmieniam 400. I wszystko tak naprawdę można zrobić ręcznie. Tutaj nie są wymagane jakieś super zaawansowane power toolsy, bo tak naprawdę w tym momencie możecie już skręcić i już mieć z głowy. Słychać, że ciąć będą. Ja lecę z tym na polerkę. Mamy tak mniej więcej wypolerowane. Teraz możemy tylko tak oczyścić szmateczką. Przytniemy tą śrubulkę. Dobra, i do takiej drobnicy mogą jak najbardziej się przydać linijki, iglaczki. Teraz sprawdzimy, czy w miarę dobrze wymierzyłem. Zaraz wyjdzie, że nie, chłopaku, nie wymierzyłeś tego dobrze. Cyk. Ładnie to. Spróbuję zrobić jeszcze polerkę na tej samej śrubeczce. I teraz jeden z takich trików, w jaki sposób naostrzyć, i u mnie przynajmniej się sprawdza, jest wziąć papier ścierny, w tym przypadku on 120, i ponacinać go kilka razy. Oczyścimy tą krawędź. Ja sobie jeszcze tutaj delikatnie psiknę, żeby mi się tutaj ładnie to wszystko ruszało. I proszę bardzo, takie odświeżone nożyczki. Pierdółka, a cieszę. I tak oto w prosty sposób. Tak naprawdę nie potrzebujecie wykorzystać żadnych elektronarzędzi, bo wszystko możecie zrobić pilnikiem, papierem ściernym i brzeszczotem. W taki prosty sposób możecie uszczęśliwić kogoś, dla kogo na przykład takie zwykłe, proste nożyczki są z sentymentem. Albo po prostu coś dla siebie odświeżyć, żeby to ładnie wyglądało. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.